Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Dzisiaj jest mój przedostatni dzień w Kambodży, więc czas na podsumowanie. To jedziemy. Dzisiaj pomówimy o rzeczach, które mnie zaskoczyły w Kambodży. Jestem w Parku Narodowym Kep. Tutaj są takie tabliczki, żeby uważać na węże, na małpy i na inne bestie. Coś się rusza w krzakach, więc się zastanawiam, jaka to bestia. No ale dobra, do tematu, do brzegu. To, że tutaj ludzie naprawdę bardzo często mówią po angielsku, tak że można się bez problemu porozumieć, jest zaskakujące. Może to wynikać z faktu, że to jest bardzo młode społeczeństwo. Średnia wieku w Kambodży to jest bodajże 26 lat, tak więc może to wynikać z tego, że oni po prostu uczą się w szkołach tego angielskiego już od najmłodszych lat. W Kambodży jest bardzo dużo organizacji charytatywnych ze Stanów Zjednoczonych, brytyjskich, australijskich. I właśnie dzięki temu dzieciaki już od najmłodszych lat mają dostęp do edukacji po angielsku. Czy no, może nie tyle edukacji po angielsku, ale do lekcji języka angielskiego. Więc to sprawia, że ogólnie bardzo łatwo jest się dogadać w tym kraju. Druga rzecz to kawa. Kawa tutaj jest pyszna. Nie mówi się tak naprawdę o Kambodży pod względem kawy w ogóle. Ja przynajmniej nie słyszałam. Nikt kawy tutaj nie chwalił za bardzo, więc ja ją pochwalę. Ja zanim przyjechałam do Kambodży, byłam przez 3 miesiące w Wietnamie. Wietnam z kolei bardzo się chwali za kawę. Mnie w Wietnamie kawa nie smakowała w ogóle. W większości miałam poczucie, że piję kawę instant. Tutaj nawet bardzo mali sprzedawcy kawy, tacy, co mają taką budkę blaszaną dosłownie gdzieś na ulicy, mają takie poważne maszyny do zaparzenia kawy, powiedziałabym profesjonalne, i ta kawa jest w większości mielona, jest świeżo zmielona i właśnie zaparzona w takiej profesjonalnej zaparzarce. Bardzo dobra, tania, kosztuje średnio około 4-5 zł. Kolejną rzeczą były pieniądze. Muszę przyznać, że to, że operuje się tutaj w 2 walutach, czyli w lokalnym rielu i w dolarach, było dla mnie przez pierwszych kilka dni mocno dezorientujące. Mam cały filmik na temat pieniądza jakby na moim kanale, podlinkuję go tutaj. Możecie się więcej dowiedzieć na ten temat, jak sprawnie operować właśnie tutaj pieniędzmi. Może to trochę ułatwia życie przeciętnemu podróżnikowi czy turyście, ponieważ to, że operuje się tutaj dolarem, oznacza, że można po prostu sobie w Polsce wymienić dolary i przyjechać tutaj z dolarami i się nie musieć martwić o wymienianie lokalnej waluty. Czy się bardziej opłaca w rielu czy w dolarach płacić? Ja szczerze powiem, że ja tego specjalnie jakoś nie przeliczałam. To są jakieś groszowe sprawy. Jak przyjeżdżacie tutaj na 2 tygodnie, rzadko kto przyjeżdża do Kambodży na 2 tygodnie. Jak jesteście dosłownie kilka dni w Kambodży, to myślę, że nie ma co się stresować i jakoś specjalnie przejmować tą wymianą walut. Po prostu weźcie ze sobą dolce i wszędzie tym dolarem zapłacicie. Jedyna rzecz, którą warto wiedzieć, to, że jeśli macie duże banknoty 100-dolarowe, to nikt Wam ich nie rozbije tutaj, na pewno nie uliczni sprzedawcy. Tak więc w takiej sytuacji warto iść do banku i poprosić, żeby oni w banku wymienili te banknoty na mniejsze. Z 20, 10 nie ma problemu, 50 też nie wszędzie wymienią, ale w banku powinni być w stanie dać Wam banknoty 10 i 20-dolarowe. Kolejną rzeczą, która mnie trochę tutaj zdziwiła, są koszty zakwaterowania. Ja nie mówię, że one są wysokie, ale znowu, ponieważ to jest najbiedniejszy kraj w regionie, to myślałam, że te hostele czy hotele będą tańsze jednak niż w takim Wietnamie czy Kambodży. Nie są. Są w podobnych cenach, jeśli chodzi o podobny standard, że tak powiem. To wynika prawdopodobnie z tego, że w Kambodży jest bardzo drogi prąd
Więc jeśli macie pokój klimatyzowany, to większość z ceny, jaką płacicie za pokój, to jest właśnie koszt klimatyzacji. To ciągle mówimy tutaj o hostelu średnio za 5-6 dolarów. Czasem, jak Wam się uda, to również za pokój jakby indywidualny z łazienką można zapłacić również taką cenę. Kolejną rzeczą jest jakość dróg. Jest ona dosyć słaba w Kambodży, naprawdę bardzo słaba. I jeśli wynajmiecie skuter, to trzeba bardzo uważać. Nawet jeśli jest dobra nawierzchnia, to dosłownie 10 metrów dalej może być dziura pośrodku tej dobrej drogi, której byście się bardzo nie spodziewali, w sensie tej dziury byście się nie spodziewali. Tak więc tutaj w Kambodży naprawdę trzeba mieć oczy cały czas na drodze. To też powoduje, że niestety główne drogi też nie są super jakości, je się remontuje, ale remonty też wpływają na czas przemieszczania się. No i jeśli są gorszej jakości główne drogi, no to niestety też szybko bardzo się nie pojedzie. Tak więc tutaj, mimo iż te odległości nie są jakieś duże, to schodzi się. Kolejną rzeczą, która trochę mnie zaskoczyła w Kambodży, jest to, że jeszcze ona się nie podniosła z czasów COVID-a i jest pusto. Ma się takie wrażenie, że naprawdę nie ma tutaj turystów i w niektórych miastach, na przykład Siem Reap, jest mnóstwo pustostanów, jest mnóstwo hoteli, które są na sprzedaż albo do wynajęcia, albo no, po prostu stoi zamknięte wszystkie drzwi i okna. To oczywiście ma swoje plusy i minusy. Jeśli chcecie gdzieś tam imprezować, zawsze się znajdzie jakiś hostel imprezowy, to nie jest problemem. Natomiast ta scena na pewno turystyczna trochę zmalała, skurczyła się w przeciągu ostatnich lat. I Kambodża jeszcze w chwili obecnej, w 2024 roku się nie podniosła. Plusem natomiast jest to, że jak jedziecie zwiedzać jakiekolwiek zabytki łącznie z Angkorem, to jest to bardzo przyjemne doświadczenie, bo nie ma tłumów. Nawet w samym Angkor Wat nie ma problemu, żeby znaleźć miejsce takie, gdzie można usiąść po prostu i sobie posiedzieć i powdychać tą atmosferę tego zabytku. Z negatywów, bo nie wszystko jest takie piękne w Kambodży, jedna rzecz, która rzeczywiście mi tutaj trochę przeszkadza, to jest wypalanie śmieci. Śmieci się wypala wszędzie, o każdej porze dnia i nocy i to czuć. Również jeżdżąc na skuterze, warto jest uważać, bo czasem odłamki czy pył z tych ognisk, w których oni wypalają również plastiki, może się dostać do oka. Tak więc miejcie ze sobą okulary albo coś, co ochroni oczy i to naprawdę doskwiera wieczorami szczególnie. To jest chyba najbardziej taka nieprzyjemna rzecz w Kambodży. No dobra, i teraz podsumowując, czy warto przyjechać do Kambodży? Absolutnie, jak najbardziej. Ja bym polecała to zrobić wcześniej niż później, dlatego tak jak mówię, to jest takie miejsce jeszcze, które nie jest mocno rozwinięte turystycznie, jest bardzo przystępne cenowo. Jest to jeden z droższych krajów w regionie. To jest ciekawe, bo jest to jeden z biedniejszych krajów w regionie, jak nie najbiedniejszy. Natomiast jest relatywnie drogi, na przykład w porównaniu do Tajlandii. Aczkolwiek ciągle, jeśli się troszkę tylko poszuka, to można znaleźć jedzenie lokalne, na lokalnym rynku, od lokalnego sprzedawcy, posiłek za $1 czy $1,5. Tak samo z kawą. Można znaleźć kawę za $4, można znaleźć kawę za $1. Tak więc Kambodżę można zrobić tanio, można zrobić dużo drożej. Kambodża to jest też kraj, gdzie jest wiele hoteli 5-gwiazdkowych i to takich 5-gwiazdkowych w skali międzynarodowej, a nie
jakiejś lokalnej. Siem Reap na przykład, zanim się zaczął COVID, było bodajże 22 pięciogwiazdkowe hotele i rzeczywiście czasem jak się mija niektóre budynki, niektóre kurorty, to aż szczęka opada. Z tego co wiem, to kilka się zamknęło w czasie COVID-u, natomiast no, te standardy tutaj w Kambodży są całkiem wysokie i całkiem przyzwoite, naprawdę. Kambodża to również przepiękna natura, małpy na każdym kroku. Ludzie są absolutnie przemili, naprawdę. Ja wiem, że o wszystkich krajach w Azji, w krajach Azji Południowo-Wschodniej się tak mówi, że ludzie są przemili. Ja tego na przykład nie widziałam tak bardzo w Wietnamie. Natomiast tutaj rzeczywiście wszyscy się do Ciebie uśmiechają, wszyscy Cię witają, wszyscy, no z tymi wszystkimi przesadzam, oczywiście, że przesadzam, ale to widać naprawdę w ciągu dnia. Bardzo ciężko jest nie znaleźć kilku osób, które Cię przywitają, które powiedzą hello, które się uśmiechną i to jest bardzo fajne. Co tutaj zobaczyć? No jeśli przyjeżdżacie do Kambodży, to na pewno jedziecie do Angkoru, tego nie trzeba polecać. W Siem Reap jest kilka rzeczy, które warto zobaczyć. Zapraszam do mojego filmu na ten temat. Zjechałabym do Kampot. Również zapraszam do mojego filmu, co zobaczyć i co robić w Kampot. I oczywiście jest wybrzeże, jeśli ktoś lubi plażować, a nawet jeśli ktoś nie lubi plażować, to ciągle polecam odwiedzić Kep na przykład, bo tutaj można i pochodzić po Parku Narodowym, i pochodzić po plaży, i spróbować pysznego jedzenia, naprawdę pysznego. I tak po prostu sobie pojeździć na skuterze i pooglądać okolice. Natomiast jeśli lubicie plażowanie, to stąd również można wyskoczyć na przykład na Rabbit Island i zamiast pchać się na wyspy, na przykład Korong, te najpopularniejsze wyspy, to jest tutaj bardzo fajna, bardzo przyjemna wysepka Rabbit Island. Za 8 dolców w tej z powrotem możecie ją odwiedzić na cały dzień. To tyle ode mnie na dzisiaj. Zapraszam do Kambodży, bardzo polecam Kambodżę. Plan a propos tego, gdzie, co i jak, znajdziecie na mojej stronie. Link znajdziecie tutaj. I no cóż, udanych podróży życzę. Pozdrawiam.